Siemacie moi drodzy, nie zliczę razy, kiedy mnie pytaliście za każdym razem, jak pojawia się nowe Suzuki, czy to jest wreszcie ten moment, kiedy zastąpi ona Biga i czy to jest wreszcie tego warte i czy Big doczeka się następcy. Dzisiaj mam Wistroma 800 i nadszedł ten dzień, kiedy podajmy rękawice i temat i powiem Wam, czym one się różnią i czy ten może być następcą tego. Zapraszam na pierwszy odcinek serii Retro vs Modern, czyli najnowszy Suzuki Vistrom 800D vs Suzuki DR700 Big. Bardzo byłem ciekaw, jeśli chodzi o ten motocykl i czy on rzeczywiście ma szansę, bo tak na papierze liczyłem pod cichu trochę na to. Prawda jest taka, że te dwa motocykle dzieli 35 lat historii, naprawdę. I zmieniło się absolutnie wszystko. Vistrom 800DE oczywiście nawiązuje designem do Biga i nie da się od tego uciec ani tego ukryć. Ma dziubek, ma całkiem fajnie tutaj skonstruowane to body, nawet ta linia jest dość podobna do Biga. Ma też zarąbiście niską szybkę, która przykrywa zegary tylko, tak jak w oryginale w Bigu, bo to co mam tu, to jest oczywiście szyba akcesoryjna, a oryginalna była taka gdzieś dotąd. Czyli mamy tą samą historię dalej powtarzaną. Natomiast prawda jest taka, że te motocykle dzieli taka przepaść technologiczna oraz przepaść związana z tym, do czego one zostały tak naprawdę zaprojektowane, że trudno je bezpośrednio porównać. I powiem Wam, że miałem taki pomysł, że nagram ten film w formie takiego konkursu albo serii testów i po czasie doszedłem do wniosku, że takie porównanie nie ma najmniejszego sensu. Bo to, jak drastycznie różnią się one między sobą, jest kompletnie nie do opowiedzenia i tak naprawdę porównywanie ich w bezpośrednich konkurencjach nic by nie wniosło. Wiadomo, że Vistrom 800 zeżre Biga na śniadanie na trzecim biegu na asfalcie. Bigos z kolei zeżre Vistroma na torze crossowym i tak dalej. Tak jak Wam wspomniałem na początku, te motocykle dzieli 35 lat. Tutaj mamy Suzuki DR750 z 1988 roku, czyli z roku premiery, zarówno na rajdzie Dakar, jak i tego modelu produkcyjnego. Tu mamy Suzuki Vistrom 800DE, czyli premiera tegoroczna 2023, 35 lat różnicy. Dziadek, wnuczek. Myślałem, że znacznie lepszą formą prezentacji tego filmu Retro vs Modern będzie nie tyle opowiadanie o tym, czym się różnią, a co jest w nich podobnego, co raczej opowiedzenie historii, ewolucji tego modelu. I zaczynając od Biga, słuchajcie, to jest motocykl, który powstał tak naprawdę dla dwukrotnego zwycięzcy rajdu Paryż-Dakar, dla Gastona Raye. W 1988 roku Gaston zgadał się z Suzuki i we współpracy z nimi zbudowali ten motocykl specjalnie na rajd Paryż-Dakar. Suzuki oczywiście, jak w tamtych czasach wszyscy i po dziś dzień, wypuszczało motocykle produkcyjne. I tak światło dzienne ujrzał 750 Big w 1988 roku. Bardzo szybko przechodził ewolucję, potem w latach 90. był produkowany już jako DR800. Bigos był maszyną bardzo surową i jest po dziś dzień. I nawet w porównaniu do swoich konkurentów z epoki była to mega surowizna. Na pokładzie ma absolutne minimum. Jeden cylinder, chłodzenie olejem, piątka skrzynia, ogromne, w tamtych czasach tak to wyglądało, ogromne skoki zawieszeń, 52 konie, więc wiecie, tutaj też szału nie było. Oczywiście Dakarowa wersja miała pozmieniane to i owo, miała trochę więcej mocy, etc., ale generalnie bardzo, bardzo mocno przypominał motocykl, który startował w Dakarze. Przez lata ewoluował w trochę bardziej cywilną wersję, czyli właśnie w 800. W progu XXI wieku pojawiła się nowa rodzina. Suzuki zrezygnowało z kontynuowania serii DR i pojawiły się DL. Więc w tym wieku tak naprawdę dostaliśmy motocykle skonstruowane według innej filozofii. Już wcale nie dla rajdowców, a dla turystów. Dla klienta takiego, wiecie,
normalnego człowieka, który po prostu chce sobie kupić motor i nim jeździć. Od jakiegoś czasu Suzuki w ogóle generalnie próbuje skrzesić troszeczkę legendę, przyczepić się do niej. Wróciły dzioby. DL1050 pokazany w 2020 roku. Bardzo przypomina, nawet schematy kolorów. Możecie to zobaczyć zresztą na innych moich filmach. Schematy kolorów zaadaptowali ze starego Biga i tak dalej. I zresztą na targach lansowali się właśnie Bigosami, które były takim, wiecie, dziedzictwem, nie? Tego nowego modelu. Teraz 800 jest moim zdaniem trochę, w pewien sposób jest najbliżej jego, dlatego że DR w 90 latach dostał pojemność 800 niespełna, tutaj też mamy pojemność 800 niespełna. Co prawda tu mieliśmy jeden cylinder, tu mamy dwa cylindry, mamy dziób, mamy niewielką owieweczkę, motocykl jest znacznie bardziej turystyczny, jest znacznie mniej terenowy. Tak dzisiaj wygląda nowa generacja Suzuki. No dobra, ale nie uciekajmy od porównań i pogadajmy chwilę na temat tego, jak jeżdżą te motocykle w tych samych warunkach. Zaczniemy od najbardziej przaśnej rzeczy, czyli jazda po asfalcie. No i tutaj, słuchajcie, nie ma co gadać. DL800 V-Strom łoi Bigosa po całości. To nie jest motocykl, który lubi asfalt. On się na asfalcie męczy i jeździ się nim źle. Dawno nie robiłem nim żadnej trasy. Ostatnio strzeliłem prawie 1500 km na Mazury i jak wracałem, miałem te 450 km do domu na strzała zrobić jednego dnia sobie, to pomyślałem, o rany, ale ból. On naprawdę tego nie lubi. Uwielbia jeździć po bocznych dróżkach, krótkie stinty, trochę zabawy w terenie, po asfalcie. Wszystko jest dla niego nie tak. Mamy singla, który mega wibruje, nie mamy specjalnych osiągów, nawet wyprzedzanie samochodów jest już takie troszeczkę bardziej problematyczne, bo zrobiły się szybkie dla tego motocykla przez te 30 lat. V-Strom z kolei mega żywotny, zarąbisty silnik, który siedzi w Golasie w GSX 8S. Mamy kompletnie inne zawieszenie. Mamy co prawda duże terenowe koła, obute fabrycznie, jak widzicie, w szosowe opony, ale to jest detal. Motocykl po asfalcie jeździ ekstra. Mamy 84 konie, 79 N, mamy quick shifter, mamy ABS, który możemy sobie regulować w kilku pozycjach, mamy kontroler trakcji, którą możemy sobie regulować. Mamy też 3 mapy zapłonu. Mamy mapę A dla samców alfa, B, bo taka istnieje, i C dla... nie powiem, ale jest też mapa C. Jechałem nią chwilę. Nieważne. Reguluje się to fajnie, da się wyłączać kontrolę trakcji, można ją zostawić, żeby nas pilnowała. Szosa 100% dla DL-a, no ale czego się spodziewaliście. Nie bez kozery zmieniam ujęcie, bo teraz mowa o jeździe w terenie. I tutaj cokolwiek Suzuki by nie robiło z DL-em, pamiętajcie, że jest to motocykl turystyczny i z dużym nastawieniem szosowym. Bigos łoi DL-a w terenie bez litości. Co prawda na szybkich przelotach DL będzie się gdzieś tam podłapywał, ale w cięższym terenie nie oszukamy faktu, że tutaj mamy znacznie większy prześwit i ten motocykl jest zwyczajnie zwięzły i zbudowany do jeżdżenia w terenie. DL kompletnie nie jest zbudowany do jeżdżenia w terenie, więc teren zdecydowanie wygrywa Bigos. Natomiast mamy jeden problem, bo między terenem a asfaltem są jeszcze szutry. I tutaj odpowiedź jest wcale nie taka oczywista. Pozwólcie, że przycupnę sobie na DL-u. Powiem Wam, że co zresztą zobaczycie na pełnej recenzji, pewnie na świecie motocykli, powiem Wam, że pierwszego dnia jak go odebrałem, przyjechałem do domu i tak stwierdziłem, że motocykl jest bez sensu. I to się zmieniło w momencie, kiedy wyjechałem na szutry. Upuściłem sobie ciśnienia w oponach, przeregulowałem sobie to zawieszenie, trochę je zmiękczyłem, żeby tak nie dawało po łapach. Wyłączyłem ABS, wyłączyłem kontrolę trakcji, sprawdziłem ją też w trybie gravel
jeździ nawet spoko w tym trybie gravel, chociaż dalej wolę wyłączoną po prostu. I pojechałem tym w szutry. No i powiem Wam, no to ten motocykl naprawdę nieźle robi w szutrach. Mamy 220 mm prześwitu, 220 mm skoku zawieszenia. Malkontenci powiedzą mało, bo tam mamy po 30, nie? Ale te zawieszenia są kompletnie innej jakości. I kurczę, plus ten wyrywny silnik, wiadomo, rzędowa dwójeczka, 270 stopni wykorbienia, czyli mamy totalny dzisiejszy standard, najnowocześniejszy, jaki możemy mieć. 60% więcej mocy w stosunku do biga. Na szybkich przelotach, na szutrach ten motocykl naprawdę zachowuje się fajnie i odzyskał swoją pozycję w moich oczach i jakieś tam szanse na uzyskanie pozytywnej, naprawdę pozytywnej recenzji. Bo po pojeździe asfaltowej no pomyślałem, dobra, spoko, jakby DL, poprawnie, asfaltowo, szybko, fajnie w zakrętach, wszystko jest ok, ale tak, wiecie, czegoś brakowało. Brakowało tych jaj, jakiejś takiej dozy charyzmy w tym motocyklu, nie? I tutaj jest moja taka największa zagwozdka, jak go ocenić, bo na szutrowych drogach wcale nie jest gorszy od biga, a może nawet czasami lepszy. I godnie reprezentuje. Słuchajcie, pora to podsumować. Retro versus modern. DR 750 Big versus Vistrom 800DE. 88 rok, 2023. Nie da się ukryć, świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu. W tym motocyklu wszystko jest inne. I czy to źle? Moim zdaniem nie. Może poza tym, że dzisiaj motocykle są budowane inaczej i dużo więcej do powiedzenia mają księgowi, którzy liczą sobie Excele, tabelki sprzedaży i pod to wszystko buduje się motocykle. Minęły już niestety radosne czasy konstruowania bezsensownych, ale jakże przepięknych i cudownych motocykli z charakterem. Dzisiaj to wygląda tak, jak wygląda. Myślę, że na miarę dzisiejszego klienta i zapotrzebowania dostajemy motocykle, które naprawdę pasują. Paru wariatom podobają się motocykle irracjonalne i chcieliby dostać coś takiego w takiej technologii. No, jak widzicie, Heritage zostaje. Mamy dzióbek. Nawet chciałem Wam pokazać taką jedną rzecz. Zobaczcie te plastiki tutaj, te żółte wstawki i one są z takiego fajnego, miękkiego plastiku, takiego odpornego na uderzenia kamieni i tak dalej. Zobaczcie, takie fajne, małe nawiązanie do biga. Uroczo. Bardzo mi się to spodobało. Dobra, odpowiedź na pytanie. Czy Vistrom 800DE mógłby zastąpić biga u mnie w garażu? Albo stanąć obok niego? Biorąc pod uwagę pewne kompromisy i trochę przerabiając go, mógłbym się na niego zdecydować. Naprawdę fajnie mi się nim jeździ. Czy jest bigiem? Czy jest lepszy od biga? Nie, jest kompletnie inny. I wiecie, wydaje mi się, że w przypadku każdego motocykla, bo jeśli zestawimy sobie jakiekolwiek stare z nowymi Yamahy, czy Kawy, czy KTM-y, czy BM-ki, będą to kompletnie inne motocykle i na tym polega chyba ten świat, że idzie do przodu, nie? My też idziemy do przodu, także widzimy się niebawem w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!